Jestem muzykiem, nazywam się Władysław Szpilman. Pracowałem w radiu do wybuchu wojny. W czasie oblężenia Warszawy pracowałem jako ochotnik i ostatnią audycję miałem na 2 dni przed kapitulacją, grając pół godziny Chopina. Był obstrzał artyleryjski potworny. No i zagrałem, pamiętam, barkarolę Chopina, baladę, poloneza Azdur. Niemcy weszli i łapali do roboty. Mieszkaliśmy na 3. piętrze. Jak oni wiedzieliśmy, że oni to biegają po tych schodach, to ja siadam do fortepianu, grałem. I często mi się udawało to, żeby uniknąć tych robót, bo niektórzy mieli trochę tego szacunku dla muzyki. Coraz gorzej było i z jedzeniem, i z wychodzeniem na ulicę, bo z ulicy łapali, bili. No nie będę opowiadał o tych wszystkich rzeczy, bo wszyscy Polacy, którzy tu żyli, przeżywali to samo. Jeśli ktoś mieszkał w obrębie tym, gdzie miało być getto, mógł zostać w tym mieszkaniu. I tak się z nami stało. A ci, co nie, musieli się przeprowadzić do tego obszaru, gdzie było getto. Ja już byłem bez pracy. Moja siostra była aplikantką adwokacką, to też nic nie mogła robić. Brat, który kończył filozofię, starał się sprzedawać książki na ulicy. No a ojciec był skrzypkiem, bo ja pochodzę w ogóle z rodziny muzyków, matka pianistką. I to z pradziada. Z jednej i z drugiej strony, samo nazwisko o tym świadczy. Ja przed wojną świetnie zarabiałem. Za film Wrzos, do którego napisałem muzykę, to był pierwszy mój film, dostałem 3000 zł. To był samochód prawie. Pierwsza pensja moja była 550 zł. Ja miałem do rządu 25 000. Chciałem sobie budować dom. To wszystko diabli wzięli. 500 zł odebrałem, bo nie wypadało mi w tym momencie zabierać pieniądze, kiedy taka straszna rzecz się dzieje. To ja odebrałem 500 zł i dałem 200 zł do ekspresu na zakup łopat i obronę narodową, a za 300 kupiłem cudowne owoce, brzoskwinię tego dla rodziny. I więcej tych pieniędzy nie dostałem, koniec. Książeczki później ostrzeżone kazali oddać do gminy i Niemcy zabrali mi już do widzenia. Ani grosza. Ja dostałem depresji. Jak zorientowałem, co się dzieje. No a ojciec mój się lepiej trzymał. I mówi, co ty tak ciągle w tym łóżku leżysz? I, no to nie ma sensu, przecież jednak ktoś się na ulicy chodzą, załatwiają sprawę, a ty leżysz i leżysz. No widział, że ja ze mną fatalnie jest. No ale w końcu ja się jakoś zmobilizowałem i mnie, pamiętam, zaangażowali do takiej kawiarni, która się nazywała Nowoczesna. Gdzieś na Nowolipkach. Tam przychodzili w zasadzie taka publiczność, kupcy, nawet nie rzemieślnicy, ale kupcy głównie. I mi się zdaje, że ich bardziej obchodzi dźwięk takiego złotego rubla, jak moja gra. Także ja tam krótko, tylko 1 miesiąc, bo mnie to denerwowało i wolałem zrezygnować z tych pieniędzy i nie mieć takich słuchaczy. No a później to zgłosiła się taka bardzo elegancka pani do mnie, która była współwłaścicielką, była taka grupa pań, która stworzyła kawiarnię na Ściennej 16. I tam, muszę powiedzieć, była bardzo dobra publiczność. No i tam pracowałem gdzieś pół roku. Zwrócono się do mnie z kawiarni Sztuka, która się znajdowała na terenie getta. Czy ja bym się nie zgodził tam, prawda, występować? Ja wyraziłem zgodę, ale pod warunkiem, że wstawią drugi fortepian, a pianista, który akompaniuje śpiewaczce, będzie ze mną grał w tym duecie. Był to Adolf Goldfeder.
z zawodu adwokat, ale też skończył konserwatorium, świetny pianista. No i myśmy tam grali, prawda, od Chopina, Liszta, Beethovena, różne rzeczy do lekkich utworów też, Gershwina, Kierna i takie. Od kelnerek się dowiadywałem, które były też panie z takich eleganckich domów, że niektórzy to są gestapowcy, żydowscy. Kon Heller na przykład, który miał olbrzymie pieniądze, byli świetnie ubrani. Händel przychodził taki. Ja z tymi ludźmi nie miałem nic wspólnego, nie chciałem ich mieć. Czasami wpadał jakiś porucznik żydowskiej policji, została utworzona. Jeśli chodzi o Lewińskiego, to on był komisarzem policji żydowskiej. Nad sztuką była takie piętro. I mojego brata, który sprzedawał książki na ulicy, złapali. Chcieli wysłać do Treblinki. I mnie mówili ludzie, niech pan leci, bo pańskiego brata złapali. Ja poszedłem, on zwolnił brata. Ale wysłał resztę. 300 osób. A mój brat, jak ja przyszedłem do domu, powiedział, mówi, tobie ręki nie powinienem podać. A mnie dlaczego? Tyś poszedł takiej świni, no byś jechał do Treblinki, to bym jechał. Jedno, co było dla nas, tych, którzy musieli mieszkać na tym terenie, było to, że tam Niemcy nie mieli wstępu. To był obszar skażony tyfusem. To był Seuchengebiet. Czasami się zabłąkał jakiś, ale uciekał stamtąd. Ale co było tragiczne, że ja po jakimś czasie widziałem ludzi, których znałem, spuchnięci z głodu. Naprawdę spuchnięci. Mało tego, wychodziło się rano, widziało się przykryte gazetą trupy. Ja to sam widziałem raz. Że ludzie, póki żyją, w najgorszych warunkach, to chcą jakoś, jeśli można, chcą żyć. Jak jest muzykiem, to nie zawsze myśli się o tym, że zarobi więcej czy mniej, tylko po prostu gra dla swojej satysfakcji. Przecież każdy artysta, który jest artystą naprawdę, to musi 5-6 godzin dziennie grać, inaczej jak przestaje grać, to przestaje żyć. Z kim ja się tam spotykałem? Miałem wielką przyjemność, że poznałem tam Romana Kramsztyka. To był znakomity malarz, uroczy człowiek, skromny. On przyjechał w odwiedziny do Polski i nie zdążył wyjechać i zastała go tu ta wojna i został. 22 lipca, pamiętam jak dzisiaj, szedłem do sztuki poprzez te schody, które były na rogu Chłodnym, żelaznej i mówią do mnie, proszę pana, niech pan wraca do domu, bo się zaczyna o 12 wysiedlenie. Nie wiedziałem, co się mną dzieje, wróciłem do domu szybko, no i zaczęło się to wysiedlenie. To była, wie pan, to była wielka tragedia, wielka rozpacz. Kramsztyk zginął w ten sposób, że jak już wszyscy musieli, prawda, krzyczeli z domów, proszę wychodzić z mieszkań, a on był taki troszkę ociężały, był tego wzrostu, ale był szerszy. I on nie zdążył tak szybko i złapał go Niemiec na schodach i zastrzelił jak psa. Tak zginął Kramsztyk, wielki klas artysty. Zaczęli ludzie, wie pan, tak jak się, wie pan, wysypuje proszek na robaki, jak się znajdują jakieś karaluchy w mieszkaniu, to biegają, żeby ratować życie, to mniej więcej było podobne. Jedni biegali z tamtej strony do małego, a jedni do dużego, bo oni rozlepili perfidny sposób, kłamliwy, że ci, którzy będą zatrudnieni w tak zwanych shopach, to był taki rodzaj fabryki, ci nie będą wywiezieni, będą pracować. Wszyscy mieli te zaświadczenia, to znaczy brat, 2 siostry, ojciec, matka, a oni jak dostawali takie zaświadczenia do ręki, to zrywali to i wrzucali na ziemię i zabierali na uszczak. Goldfelder, który mi powiedział tak, słuchaj, ja stąd uciekam. Jemu było o tyle łatwiej, że on miał żonę tak zwaną Aryjkę. Bardzo urocza pani, która czasami go odwiedzała, wiecie. No więc ona miała mieszkanie, mogła go zabrać. Ale on nie przeżył wojny. On mi powiedział, Władek, ja uciekam, ja nie mogę patrzeć, bo on przez 2-3 dni zaczął pomagać policji, bo jego brat, który był niemądry, był w tej policji i zaczął robić to, co robili. I to była obrzydliwa ich robota. Obrzydliwa. Im obiecano, że za cenę tego, że oni będą
to robić, to cała rodzina zostanie uratowana. I oni w to uwierzyli. Naiwni ludzie. Natomiast komputer się zorientował po jednym, on mu dał pałkę i czapkę, żeby on niby też ratował swoje życie. Ale do mnie powiedział, ja ci w tajemnicy mówię, ja po 2 dniach stąd uciekam. A tobie bym radził z całą rodziną się ulokować na Muszlak placu. Wie pan, to jest ten plac przeładunkowy. Gdybym ja był sam, to byłoby może łatwiej, ale ja miałem całą rodzinę. Znaczy rodziców, siostry 2 i brata. No trudno, żebym ja gdzieś sam gdzieś uciekał, a poza tym gdzie tu uciekać? No to nie, tam się uratowaliśmy, jakiś pokój nam dano. I myśmy sortowali te rzeczy, które zabierali ze wszystkich domów. Jako tako czuliśmy się tam, tą zupę raz dziennie dostawaliśmy, kawałek półrazowego chleba, żeby tylko to przeżyć. Ale się nie udało wcale. Bo 16 sierpnia nagle apel się ogłosili, wszyscy mają się stawić na miejscu i teraz tak, lewo na prawo, po niemiecku. Zostawili mojego brata, który był 3 w rodzinie i najmłodszą siostrę. Znaczy mnie i siostrę tą, która po mnie była, z rodzicami na Muszlaka. To gdzieś godzina była 11, 10. Bez jedzenia już zupełnie. Nic nie dawali. No i czekaliśmy na to, że wywiozą nas. No co było robić? Cały ten Muszlak był. Nie było żadnego ratunku. Wszystko było obstawione przez szaulisów, przez Ukraińców i przez granatową i żydowską policję, która też pomagała w wpychaniu ludzi do wagonu. Bardzo okropną rolę odegrała. Gdzieś po godzinie patrzymy, a to przychodzi mój brat i siostra. To ja teraz na starość przeżywam bardzo, że oni wszyscy poszli ochotniczo, ci 2. Mogli zostać. Nie wiadomo, co by było dalej. To nie było takie proste wszystko. Ale ja do dziś nie mam wyrzuty, że ja jeden zostałem z rodziny, a wszyscy zginęli. Zostali wepchnięci do takich bydlęcych wagonów, ludzi normalnych do takich, że połowa już przyjeżdżała tam do Treblinki, nie żyła. No tam żadnej wentylacji nie było, po 120 osób do wagonu. A co ze mną się stało? W tym momencie, kiedy ja chciałem też wejść z rodziną, to mnie zauważył jakiś, do dziś ja nie wiem kto, żydowski policjant, który mnie znał z koncertów i wypchnął mnie, bo akurat ten, który dyżurował, Niemiec z pistoletem, był zajęty spojrzał w inną stronę i on mnie wypchnął. Ja rwałem się, żeby iść, a mówię, niech pan ucieka stąd, to nagle. No i tak wyszedłem i wagony ruszyły i zostałem. A ja udałem się do tego syna prezesa gminy, bo już ten czas był prezesem Lichtenbaum. No i mówię mu o mojej sytuacji. Ja nie wiem, co ze mną zrobić. Ja nie wiem, nie mam ani mieszkań, nic nie mam. Tylko to mam na sobie, te zniszczone ubranie i to wszystko. A wie pan co, że ja mam świetną myśl. Pokazał mi taki wysoki budynek na stawkach, tam gdzie Muszlak plac. Tam zawsze wieczorem jedzą kolację ci oficerowie, którzy robią to wysiedlenie. Oni bardzo lubią muzykę. Jakby pan dla nich zagrał, to miałby pan jedzenia pełno i pan by się świetnie działo. Tak długo, jak będzie trwała wojna, ja się nie dotknę klawiatury, to będzie pan musiał chodzić na robotę. Ja mówię tak, będę. Ale prosiłbym pana w miarę możliwości, żeby nie tylko w wiecie, ale żebym ja mógł wychodzić na drugą stronę. Budowaliśmy domek dla kuczery. To było tak, że nas pilnował jeden SS-man młody i tam Polacy pracowali i nie Polacy. Razem. Z używanych cegieł dorabiali tam pewne rzeczy, więc trzeba było obtłuc. Ten wapno czy gips. I to ja robię. I to trwało miesiąc. Pamiętam, jak wracaliśmy za kolumną jezdnią. I tam była kawiarnia aktorek na Rogu Pięknej i Alei Ujazdowskiej. I tam siedział mój przyjaciel, kilku przyjaciół. Mierzejewski, siedział Sygietiński. Jak mnie zobaczyli, to oni rany polskie.
No ale co oni mogli zrobić? Widzieli mnie, jak chodzę, maszeruję. Zawsze miałem plecak. W plecaku wolno było 5 kg kartofli kupić i jedną bułkę. Na pieniędzy nie miałem żadnych, ale sprzedawałem te kartofle. Jak wychodziłem rano, kupowałem sobie bułki i tak w kółko. No i dostawaliśmy tam zupę. Tak pracowaliśmy cały miesiąc. Skończyliśmy tą pracę i nas skierowali na Narbuta. Tam budowano mieszkania dla SS-manów. I właśnie stamtąd ja uciekłem. Udało mi się uciec. Dzięki przyjaciołom Polakom. No i tak było niby nie najgorzej, bo tak Polacy z nami pracowali, murarze pracowali, no oni naturalnie dostawali jakąś pensję, a my tylko tą zupę i koniec. To zorientowałem się, że jedno mieszkanie było już wykończone i tam telefon nastawiony. Dzwoniłem do różnych moich przyjaciół i nawet do tego Edmunda Rudnickiego, który mnie bardzo cenił i lubił. I ja go też bardzo lubię. I mówiło się w ten sposób: proszę pana, panie dyrektorze, ja jestem bardzo chory, niepotrzebne lekarstwo, takie i takie. A on mówi: wie pan, miałem to lekarstwo, ale już oddałem innej osobie, która zachorowała. No ale będę o panu pamiętał. Wpadło mi do głowy, żeby zadzwonić do Boguckich. Był Andrzej i Janina Boguccy, aktorzy, z którymi ja byłem wielki przyjaźni przed wojną już. Oni też występowali w radiu i tak dalej. No i powiedziałem mi to samo: słuchajcie, potrzebne mi jest lekarstwo. Oni się zorientowali i mówi: słuchaj, zadzwoń do nas za 2 dni, a my będziemy, bo nie mamy tego lekarstwa, ale postaramy się gdzieś zdobyć. Ja zadzwonię po 2 dniach i mówię: słuchaj, w piątek, to było 13, to pamiętam do dnia, lutego, piątek, feralny piątek, feralna liczba, o godzinie 5 przyjdziemy po ciebie z tym, dać ci to lekarstwo. Być na dole. A jak być na dole, kiedy te drzwi były zamknięte? Ale ja sobie przyniosłem w tym moim plecaczku, co ja tam miałem, jedno zapasowe, jakieś spodnie nędzne, coś tam miałem, jakieś drobiazgi i zostawiłem w sklepie vis-a-vis, tam był taki sklep takiego pana Poncyliusza. I jeden z robotników miał klucz. Otworzył mi drzwi i wyszedłem. Oni szli naprzód, a ja za nimi. Ja nie miałem żadnych dokumentów, nic. Na ulicę Noakowskiego, 10. To była pracownia słynnego rzeźbiarza Strynkiewicza. I tam nie było żadnych mebli, tylko łóżko porowe. On dał te klucze Perkowskiemu, był taki kompozytor. Zwrócili się do niego Boguccy. Dla kogo te? Dla szpilma. Proszę bardzo, dał te klucze. Nie było światła, no oni się ze mną posiedzieli tam z pół godziny, porozmawiali. Nie denerwuj się, jakoś to będzie. No i kurząc, że jesteś tutaj. No i poszli sobie. Ja się położyłem na tym tak lekko zimno i nagle się zapaliło światło. Ja zamarłem. Że ktoś szedł. A co ta elektrownia wyłączała dla oszczędności i włączała. No następnego dnia przylatała Bogucka, przyniosła mi rzeczywiście zupę. Ja tam byłem 2 tygodnie. Ale trzeba było tą pracownię z pewnych względów opuścić. I wtedy się zaofiarował mój przyjaciel, dyrygent, zastępca Pieterberga Grzegorza. Myśmy razem w radiu pracowali. Czesław Lewicki. Mnie przetransportowali na drugą klatkę do inżyniera radiowego. On miał żonę i dziecko małe. Ja tam byłem tylko 1 noc i przyjechał po mnie wieczorem Lewicki. Ja nie miałem żadnych papierów, ani żadnych dokumentów. Nic nie miałem. I to tak na ryzyko. Jakby nas złapali, to on ginie i ja. Rykszą przewiózł mnie na ulicę Puławską. To było na ostatnim piętrze. On miał tam bardzo piękną kawalerkę, bo on tam nie mieszkał. Bo on był zaangażowany w podziemnej robocie. A poza tym handlował, no tak jak większość, złotem, zegarkami, no żeby żyć, no bo co miał robić? Drygować nie miał gdzie. A żona tego lekarza, tego męskiego, codziennie przynosiła mi jedzenie. Zawsze w takim menażce gorącą zupę jakąś.
No, co ja miałem robić? Przynosili mi książki. Ja przeczytałem chyba w ciągu tego okresu z 1500 książek, różnych. Uczyłem się angielskiego, nauczyłem się zresztą. No i tam jakoś spokojnie sobie żyłem. Toaleta była, nie musiałem wychodzić nigdzie. Nikt nie mógł wiedzieć, że ja tam jestem. Z góry spoglądałem. Zrobiło się pięknie, piękne lato. Pierwsze te rzodkiewki różne tam, te przekupki siedziały, sprzedawały jarzyny, owoce. I to gdzieś w czerwcu, kiedy już było po powstaniu w getcie, wpadł do mnie Lewicki i mówi: słuchaj, ja stąd uciekam, bo mnie szuka gestapo. Ja stoję na dole ryksza, ja ciebie zabiorę do innego mieszkania. Ja mówię: dobrze, a jak ja tu zostanę, czy tobie coś będzie grozić? On mówi: nie, jak chcesz, to proszę, ale tobie będzie grozić. Ale radzę ci, nie da się wziąć żywy, tylko wyskocz. To było z 5. piętra. A ja pomyślałem sobie: nie, wyskoczyć to nie miał tej odwagi, ale powiedzieć to się powierzę. I łączność się z tą panią Malczewską też urwała, bo już nikt nie mógł mnie odwiedzać. I ja przez 3 tygodnie, jeszcze troszkę jedzenia miałem, to się skończyło. I 3 tygodnie piłem wodę tylko. Nic więcej, tylko wodę. Tylko z okna widziałem te jarzyny wspaniałe. Że jakieś przeznaczenie czuwało nade mną, żebym ja żył. Nie wiem po co, ja żałuję ostatecznie, że przeżyłem. Ja naprawdę żałuję. Pewnej nocy słyszę straszne łomotanie do drzwi. Potworne. Że oho, to na pewno po mnie. A ja leżałem zawsze ubrany, żeby się powiesić. Ale to nie do mnie okazało się. Przyjechał brat Lewickiego spod Lublina, żeby sprawdzić, co się dzieje z tym mieszkaniem. I wchodzi. To był tak, ja cichy. No, ja tego brata nie znam, ale podobny był. No i mówi, że jestem bratem Lewickiego, przyjechałem tutaj, co z panem. Pan tu nie powinien być, bo mojego brata szuka gestapo. No dobrze, ale ja nie mam dokąd pójść. Ja się porozumiem z Rudnickim. No i się porozumiał z nim. Co zrobił Rudnicki? Widocznie nie miał mnie gdzie ulokować, ale przysłał mi takiego technika radiowego. Ten szałas miał mnie zaopatrywać w żywność i dostawał pieniądze od Rudnickiego. Bo Rudnicki dostawał pieniądze też, on był też w podziemiu. I pan co? I znów go 10 dni nie było. A jeszcze chciał wybrać ode mnie zegarek, który wisiał na łańcuszku kieszonkowy, to był Lewickiego. Ja sprzedam to, przyniosę pan jedzenie. Ja mówię: przepraszam pana, ale to nie moje, to jest pana Lewickiego. On wiedział, gdzie ja jestem. No widziałem, że taki oszust jest. I tak się musiało skończyć, bo ja tak... On widocznie ktoś zaobserwował, że mnie tam ktoś odwiedza. I ja siedzę tak, chyba godzina 12, nagle pukanie. A ja cicho siedzę. Dalej to pukanie. Niech pan otworzy, bo my wiemy, że pan tam jest. A ja się nie odzywam, tylko się ubieram szybko. Ogoliłem się szybko czego, że był gotów do wyjścia, ale jak wyjść, to nie wiem. Co będzie dalej, nic nie wiem. I jak nastąpiła pewna cisza, oni widzieli, że ja się nie odzywam, że jakby mnie nie było. Ja wtedy otworzyłem te drzwi, nikogo nie było na klatce, a słyszałem tylko, jak ona krzyczała o piętro niżej: proszę zamknąć bramę do dozorcy, którego nie było na moje szczęście. Bo inaczej bym tu nie siedział. Jakby zamknął bramę i był koniec. Ja uciekłem przez tą bramę i teraz dokąd iść? Wyglądałem nienormalnie, blady. No przez tyle miesięcy byłem bez powietrza, nie mogłem dobrze wyglądać. I dziwne, jak miał czapkę i niewidkę, ja przechodziłem koło posterunków niemieckich i z Puławski na Narbuta normalnie ja panu przejdę w 10 minut, a ja szedłem 2 godziny. Ze zdenerwowania, nie mogłem trafić. Jak ja pracowałem na Narbuta, to tam mieszkał inżynier z radia. To było bezdzietne małżeństwo i jej matka tam. Ja zapukałem, otwierała mi ta staruszka. No, widziała śmierć przed sobą. Ja nie byłem zdziwiony, że ona się tak przestraszyła. Ja mówię: czy jest pani zięć?
Nie ma go, ale jest w Warszawie i jest za pół godziny, powinien przyjść. No niech pan wyjdzie, ale widziałem, że ona się cała trzęsie. No, ja się nie dziwiłem, że ona się trzęsie. No i rzeczywiście wrócili. Jak on mnie zobaczył, jak się ze mną zaczął całować. No i mówię mu co, jak, tego, nie wiem co robić. Słuchaj, zaraz zjemy obiad, zagraj no. No jest najpierw hymn polski, później hymn amerykański. Autentyczny. No i zagrałem na pianinie. No i siedziałem z nimi przy stole jak człowiek i zjadłem obiad. I teraz zaczęli zastanawiać, gdzie mnie ulokować na noc, żebym spał. To i oni nie mieli dużego mieszkania. 2 z kuchnią. Wiesz, ja mam klucze. Pode mną mieszka sąsiad, który jest Polsdeutsche. I on wyjechał na parę dni. To tam byli najbezpieczniej. Na te klucze nie spał. Jedną noc naturalnie. A później postanowimy, co zrobić dalej. Następnego dnia zadzwonili do człowieka, który się nazywał Jaworski. Mieszkał na Pałacach. On był inspektorem audycji przed wojną w radiu. Bo tam mieszkała ten Jaworski z żoną i jej matka, Bobownicka. Uroczy człowiek. Nic się nie bała w ogóle. I siedzę z nimi razem, śniadanie jem, obiad, nic, jak normalny człowiek. Ale żyłem jak normalnie, zupełnie normalnie. I to są właśnie Polacy. A to wie pan, gdyby mnie złapali, to oni idą wszyscy pod ściany. To jest typowy objaw Polski. Niech mi pan wierzy. Jak trzeba, wie pan, oddać życie, od razu. Jak jest spokój, to ma pan teraz. Kłócą się. No tak to jest. Nie wiem dlaczego. Kłócą się. Ale jak jest niebezpieczeństwo, swoje życie oddadzą od razu. Ale mnie intrygowało to, gdzie ten pokój zabaskowany jest. I ja wchodząc do łazienki, się tam, prawda, korzystałem z tej łazienki codziennie, zauważyłem, że po tej stronie są półki, no i różne tam kosmetyczne rzeczy ustawiono. Ale raz jeden ktoś tam wszedł i nie domknął tych półek tu. To się wszystko otwierało razem i zamykało. I wtedy ja zorientowałem się, to jest tam pokój. Ale oni mnie wcale nie trzymali w tym pokoju, nie. To tam pędzili. Ale, bo inni mnie byli tam trzymać, bo byłbym zamaskowany. Nadszedł dzień, kiedy miał mnie przeprowadzić ten pan Jaworski do nowego lokum na Alei Niepodległości. To było vis-a-vis tego domu, a przed to był szpital Piłsudskiego. Taki olbrzymi dom. Tam na ostatnim piętrze była kawalerka krewnej tego Jaworskiego. Ona odstąpiła mnie tą karetkę, a zamieszkała z siostrą. Kuchenka była gazowa, no i taka mała łazienka, ale bez toalety. No i tu był teraz co robić w końcu? Jestem żywym człowiekiem. Przychodziła rano o 9:00, ta biedna niewiasta, która odstąpiła mi ten pokój, żebym ja mógł wyjść, wylecieć, otwierać drzwi i szybko, czy człowiek może tak na zamówienie wszystko załatwia. Ale mi wpadło do głowy to, że po co ja mam tam chodzić, kiedy można spalać, bo tam był piec kaflowy. I nie musiała już ona rano przychodzić, tylko przychodziła, żeby przynosić mi jedzenie. Tak. I tam czułem zupełnie najgorzej do momentu, kiedy zaczęły się moje kłopoty ze zdrowiem. I razy coś smażonego zjadłem, o 2:00 w nocy miałem potworny ból. W końcu sprowadzili do mnie lekarza. Albo to jest sprawa żołądka, albo wątroby. Ja panu zapiszę cholezol. No i tak zacząłem popijać ten cholezol. Miałem podziemne gazetki, więc mniej więcej się orientowałem, co się dzieje, że jest Armia Krajowa, że tam na Wileńszczyźnie były pewne bitwy. Tego dnia, kiedy było powstanie, przyszła do mnie ta moja opiekunka i moja żona, jeśli będzie przychodzić, ostrzygła mnie, jak dziś pamiętam, i spoglądałam na ten gmach. Mówi, słuchaj, oni ewakuowali ten gmach. Gdyby tu zaistniało jakieś niebezpieczeństwo, to przeczołgaj się w nocy przez ulicę i tam się uloguj w tym gmachu, bo jest pusty. 13, zawsze mnie ta 13 prześladowała, nagle słyszymy
Proszę wszystkich mieszkańców tego bloku o opuszczenie. W przeciwnym razie podpalimy cały dom i będziemy z armat strzelać. Wychodzę na te schody, a oni pędzą i jak jest zamknięte drzwi, to oni rozbijają kolbami i wchodzą, patrz. O, to ja muszę uciec. Tam stała drabina na ostatnim piętrze i właz taki był na dach. Ja wlazłem na tą drabinę, na ten dach, kopnąłem i drabina się przewróciła. Siedziałem przy kwadransy i poczułem nagle dymek. Skoczyłem na dół, szedłem do mojego pokoju, zadrutowałem jakoś tego. Oni wybili ten zamek, rozbili moje mieszkanie. Ja tak się spojrzałem z okna, patrzę z wszystkich stron, pali się dom. Podpalili. I na dole pełno SS-manów. Co robić? Ja zacząłem czytać książkę i usiadłem tak i czytam Mrucha, szerokie widnokręgi, to pamiętam do dzisiaj. Głupia sytuacja. Ale nie, mnie to zdenerwowało. Położyłem się na tapczan, nakryłem się. Ale jak się odkryłem, patrzę, łuna jest w moim pokoju. Ja wychyliłem się jak lekko, patrzę, a tu coraz bardziej się ten dom pali. Tam się nie ma co, trzeba skończyć. Piłem te 30 pastylek nasennych, a już 3 dni nie miałem nic w ustach. No bo już nie miałem odwiedzin żadnych. Parę dni, nie pamiętam ile. I momentalnie, chyba na pusty żołądek, momentalnie zapadłem. Nie było mnie na świecie, bo ja chciałem jeszcze sięgnąć po tą butelkę opium. Jakbym popił, to już może bym się nie było, może byłoby lepiej, ale nie zdążyłem. I obudziłem się, nie wiem jak było spałem. Ich już nie było, pusto było na dole. No i wtedy postanowiłem zrealizować to, co mi poradziła moja opiekunka, żeby przenieść się do tego szpitala vis-a-vis w nocy. No i przeczołgałem się tam. Ulokowałem się w takim kącie, gdzie ciemno jest, na takim barłogu. Pewnego dnia odwiedziny się zaczęły. Coraz częściej zaczęli, nie wiem, przychodzić ci żołnierze, oficerowie. I wszedł do mojego pokoju. Panowie, ja się schowałem za taką skrzynię, on tylko się rozejrzał i poszedł dalej. Autentyczne. Mówię tak, jak było. Myślę sobie, stąd trzeba uciec. Zacząłem sobie odwiedziny, oni się to prowadzili. I prowadzili się. Ale mnie już nie było. Ja się czołgałem przez tą jezdnię szeroką. Tak jakby to był gdzieś 5 kilometrów było. Konewkę taką zabrałem wojskową, żeby mieć do picia coś, a jaką wodę miałem do picia? Z beczek przeciwpożarowych. Pan sobie brak, jaki to miało zapach. Ale co miałem zrobić? I skórki pokryte michim wajnem po robotnikach, którzy nie mieli uzębienia, to tylko miąższ jedli, a te skórki były. No i to zabrałem jako zapas, bo łudziłem się, że to sprawa kilku dni i będzie po całej tej historii. Na piętrach większość mieszkań była spalona. Ja znalazłem jedno mieszkanie, gdzie łazienka była niespalona, była w dobrym stanie i postanowiłem tam ulokować. Tak gdzieś drugie, trzecie piętro było. I tak leżałem tam z tą konewką, z tym moim cudownym zapasem żywnościowym. Cały tydzień, dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. I proszę sobie wyobrazić, to jest niesłychane. 7 dnia miałem straszny sen. Że śni mi się moja matka, która była pianistką zresztą, gra marsza żałobnego Chopina, otulona czarnym takim welonem i moja siostra, ta aplikantka adwokacka, płacze. To było rano, ale leżałem tam cały prawie tydzień już. Nie wychodzę nigdzie. Ja z miejsca uciekłem na dach. A wieczorem dopiero przyszedłem na dół sprawdzić, czy byli, czy nie byli. Po czym mogłem rozpoznać? Oni szukali biżuterii przeważnie w piecach. Cały piec był rozwalony. No wiedziałem, że byli, a gdybym ja tam został. Więc miałem ciągle jakieś niebywałe szczęście. No nic niezwykłe. Piękna pogoda była, ale zauważyli mnie, tam już oni znowu objęli ten były szpital.
ci żołnierze, zaczęli do mnie strzelać. To było moje szczęście. Ja z miejsca, z 4. piętra, z balkonu zaporem się złapałem, jak w tych amerykańskich filmach, i o piętro niżej skoczyłem, uciekłem i już nie było, jak oni okrążyli dom. Bo inaczej koniec byłby. No i teraz gdzie się ulokować? Te wszystkie wille zostały zniszczone. Ja w takim małym domku i tak nie mógłbym być. Ja musiałem być zawsze w domu dużym, gdzie mógłbym znaleźć jakieś pożywienie. Piłem wodę z baniem, a z jedzeniem no to było bardzo kiepsko. Coś tam znajdowałem, ale bardzo źle było. Ja od sędziowskiej zauważyłem, że środek jest wypalony, a boki są dobre. W tych bokach byli armia była niemiecka. Bo oni weszli od niepodległości, a ja od sędziowskiej. Ja wpadłem na ostatnie piętro, na strych i tam na tym strychu 3 dni tak sobie leżałem bez jedzenia, ale w końcu mnie trzeba coś znaleźć. Ja zacząłem buszować po tych różnych tam kuchenkach i leżąc na ziemi, szukając jedzenia, nagle słyszę Hände hoch. No, wstałem, niosłem ręce, patrzę, stoi oparty o kredens oficer, przystojny jak diabli. Tu ma rewolwer, ale nie wyjął go i tak. A on do mnie mówi od razu, nie na du, bo oni mówili na du, tylko na zi. Ich ma sie gar nicht, haben sie keine Angst. Pierwsze jego słowo. A was machen Sie hier? Co pan tu robi? No, nie będę mówił, że czekam na tramwaj, prawda? Mówię, no, mieszkałem tutaj w tym mieszkaniu, więc przyjechałem, tutaj jestem pod Warszawą, żeby sprawdzić, czy to jeszcze istnieje, czy nie. No nie mogę mu mówić prawdy, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia w końcu. A kim pan jest z zawodu? Ja mówię, no jestem kompozytorem, pianistą, a wyglądam jak nieszczęście, z taką brodą, z takimi włosami nieczesany w ogóle. No w ogóle nie myty. Nie miałem się myć. Komplet, nic. Wie pan co? Niech pan mi coś zagra, ale tylko, gdyby ktoś wszedł, to ja usiądę do fortepianu, a pan się schowa obok w pokoju. Zagrałem mu Nocturne Chopina. Bo palce miałem, wie pan, 3 lata nie grałem już. Otwarte okna, spęczniałe klawisze, ale nikt nie przyszedł. No i zaczyna się z nami rozmowa między nami. Ja mówię, pan wygląda, podobny pan do jego syna. A wie pan, co on mi powiedział? Das war ein Schwein. To była świnia. Autentyczne. On mówi, a co pan tu robi? On mówi, co pan je pan? Bo on był w Wehrmachcie, kapitan Wehrmacht. On był kierownikiem stadionu na Myśliwieckiej, tego sportowego. I on mnóstwo ludzi uratował, różnych. Ja mam listy. To wszystko po wojnie na tronie zdobyłem. I to mam. Ja nie znałem jego nazwiska. Wie pan, to co on wtedy mówił, że to jest hańba. Ja wszystko wiem, co tutaj było. Nasz generał nie wiedział, ale ja mu wszystko powiedziałem. To przekazuje pan to, co on mi powiedział. Zresztą ja mam jego pamiętniki po niemiecku. To zostawił u swojej rodziny, bo on miał żony, 4 dzieci, zresztą jest z nimi w kontakcie. No i proszę pana, gdzie pan się tutaj... Ale tu panu nie wolno zostać, on mówi. No, ja nie mam dokąd pójść. No, a gdzie pan się tu ukrywa? No, myślę, trudno, muszę powiedzieć, gdzie, co, no, chcecie. Poszedłem na górę i pokazałem, wie pan, to nie jest tam w kącie pan leży, to nie. Wie pan, była taka antresola nad samym wejściem na dach. Ale wie pan, gdzie ja 2 miesiące byłem razem z Niemcami w jednym domu. Oni po bokach, a ja nad tą antresolą, gdyby chcieli założyć anteny, coś na dachu, to musieliby no to koniec był. Ale tak, wie pan, tak chciał los. Trzeba mówią, przyniósł mi taką derkę, przyniósł mi chleba. 3 razy u mnie był. Powiedział mi, proszę pana, jak pan jest wierzący, niech się pan pomodli za 3 tygodnie już nas tu nie będzie w ogóle. Myśmy przegrali wojnę. No i co on wygadywał, to już wolę nie mówić. Wolę nie mówić. Ja się wstydzę
za to, co się stało. No i ostatni raz ja zasypiałem zawsze tak koło 5:00, wie pan, ciemno się robiło, że nie można było czytać. Miałem tak. Kazał mi na tą antresolę. Ja mówię, niech pan wciągnie drabinę na tą antresolę i wciągnie pan drabinę i zobaczymy, czy ją widać. Bo o tym nie pomyślałem, a on pomyślał o tym. I mówi, dobrze, nie widać. Niech pan tam leży, a nie tak z boku, bo to zasad. I on był 2 razy u mnie, przyniósł mi tam chleb, derkę taką, trochę tłuszczu. 2 czy 3 razy był i mnie ciągle uspokajał, że już naprawdę są ci wyzwoliciele rzekomi, że są. No i że my stąd uciekamy już teraz. I on ostatni raz, jak ja zasypiałem, to zdaje się, on chciał się ze mną pożegnać, ale ja słyszałem, że on odchodził. Widział, że ja śpię, czyli na pewno, no, bo ja trzymałem i nie wiedziałem, że on. No i więcej go już nie widziałem. Nie wierzyłem, że to się w ogóle kiedyś skończy. To już był 20, 21. Ja patrzę przez okno i widzę, że od Alei Niepodległości pełno ludzi z plecakami, tłumy. Mówię, coś się musiało zmienić. Więc ja tak ukradkiem wyszedłem w kierunku Niepodległości, na dół zszedłem i szukam teraz tak, albo z orzełkiem polskim, albo sowieckim, no bo ktoś musiał, albo niemiecki. Widzę żołnierza z karabinem, ale nie widzę orzełka. I nagle jakaś kobieta. Pierwsze moje słowa, które po pół roku niemówienia w ogóle z człowiekiem poza tym Niemcem, to były, czy już można mieszkać w Warszawie. To były moje pierwsze zdania. A ona jak mnie zobaczyła, to myślała, że Niemiec, bo on mi ściągnął taką derkę z tym rodzaju. I ten od razu wycelował, halt! A ja uciekłem na górę. Myślę, no teraz już jest koniec ze mną. Oni zaczęli rzucać granaty do piwnicy, myśleli, że jacyś Niemcy się tam schowali. A ja poleciałem na górę i patrzę się i to mnie uratowało, że oddział kolejarzy sprowadzili, szukając mnie z biało-czerwonymi opaskami. No to sobie myślę, to są... Ja mówię, że nie miałem nic do zaryzykowania. Ja jestem Polakiem, co chcecie ode mnie? To niech pan zejdzie o 2 piętra niżej. I szedłem. No i podskoczył do mnie sierżant z takim, oni tu na paskach mieli takim naganem i tu Hände hoch po niemiecku. I mnie zaczął oszukiwać. No i w końcu, ja dostałem spazmów i zacząłem spazmować. No i nie wierzę, że koniec w ogóle to wszystko razem było jakieś. No i w końcu jak widzieli, że nic nie mam, to mi zaprowadzili takiego, pamiętam, pułkownika, chyba pochodzenia polskiego albo Polaka, Mackiewicz się nazywa. Podobne nazwisko, może przekręcam. Ktoś zaczął mnie pytać, a pan, no dowodu nic nie miałem, a pan gdzie pracował przed wojną? Ja mówię, w Polskim Radiu. A kto to był taki, kto mówił halo, halo, tu skrzynka pocztowa. A pan też nie wie kto. Stępowski. Tutaj. A kto był ze speakerów tam z kim pan pracował? Kto? Bocheński, Opieński. No wyliczyłem wszyscy, pracowałem, to znałem wszystkich. No mówię, to teraz niech pan sobie idzie, gdzie pan chce i koniec. I poszedłem i usiadłem sobie na schodkach. Tam takie schodki były przed domem i siedzę. I nagle przychodzi facet z opaską Czerwonego Krzyża, bo mu powiedzieli, że jakiś człowiek wyszedł z murów, trzeba mu pomóc. A mur Czerwonego Krzyża. Kto to był? To był profesor Biernacki medycyny, u którego żona też studiowała, już nie żyje. Mąż Bacewiczówny, mojej koleżanki sprzed wojny, która pracowała też w radio. Urocza, też nie żyje. Jak się skończyła wojna, to nie mówicie, to ja mówię tak szczerze, ja się nikomu nie wywnętrzam, ale mówię tak panom, że ja jakbym się urodził na nowo zupełnie i zapomniałem o rodzinie, nic, tylko praca i pracowałem, bo tak, ja byłem najpierw dyrektorem w ogóle po wojnie, bo nikogo nie było. Szedłem, to tam się kręcili ludzie na Targowie Szyjący, to było całe radio w mieszkaniu 5-pokojowym. Później przed Jasiński przyjechał z Lublina, to on został dyrektorem, mnie zamianował jego zastępcą. Ja i tak miałem pół etatu, ja przychodziłem na 12, to pół do 4. Na Pradze, wszystko na Pradze. Tu była pusta Warszawa. Ja rozpłakałem się, jak wyszedłem z ruin. Pusta Warszawa rozbita. Popłaski był i Karłowska, jak ja znałem.
nie wolno im było występować w radiu po wojnie. Miałem zakaz dawania audycji, bo oni występowali właśnie w niemieckim teatrze. Świetni śpiewaki, tenory i ona świetna śpiewaczka. Widzi pan, to było zabronione. Ja nie jestem politykiem, nie byłem nigdy. Dobro kraju leży mi na sercu, tak jak każdemu obywatelowi, bo to jest mój kraj. I jeśli ktoś robi świństwa, to tego ja nie uznaję i nie chcę znać takich ludzi. Jeśli wiem, że zrobił. Jeśli nie wiem, to nie zabieram głosu. Pierwsza, wie pan, piosenka to Edam Schlechter. Był bardzo znany, zresztą zginął strasznie, jak mi opadali w Lwowie. Uroczy człowiek, był świetny. Mówi, panie Władysławie, piszemy, mieszkaliśmy w jednym pokoju, on miał pokój, ja, na Dziennej. Piszę piosenkę dla teatru. Ja co, przyjmą? Przyjmą, bo on był znany bardzo. No i napisałem, jeśli kocha się w dziewczynie, drogi panie, to był wielki szlagier. Taka Halmirska śpiewała, no i to była pierwsza i od razu z miejsca mi wydali drukiem. Przedtem nie było mowy. Art, dużo to. No i później napisałem film ten, Brzezińska, taka Hanka, którą znałem, bo się znali wszyscy. No i ona mówi, pan, ja robię film, czy pan mi napisał? Ja mówię, mam piosenkę, tą, którą miałam w Berlinie. No i zagrała, ona zachwycona, no tylko jeszcze musi zatwierdzić reżyser, to był Garda. On zatwierdził, jeszcze walca mi pan napisał. Napisałem walca, straciłam się serce. Ale głównie ja napisałem koncert skrzypcowy, ja napisałem, proszę pana, suite Życie maszyn na fortepian. Wszystko mi się spaliło. Głównie zajmowałem się poważną, tylko wie pan, kiedy zacząłem pisać masowo piosenki? Po wojnie, no wie pan, nie było komu. Przecież wszystko albo wyginęli, albo zmarli, albo wyjechali. Petersburski, który był bardzo znany, wyjechał z Goldem. Katasek zginął, zresztą rozstrzelali go, bo on się chwalił, że grał tego tam jakiegoś Gaulautera gdzieś w Lwowie. No to się dowiedzieli, go rozwalili, przyszli do kapitalni, zabrali. A żydowska milicja zamiast go uprzedzić, żeby uciekł, to nie. Przyszli, dał rozkaz, zabrali go i rozstrzelali. Znaczy Niemcy rozstrzelali, a oni zabrali. Takie rzeczy były. I to ja wtedy zacząłem, no, nie było kompilacji. Ja stworzyłem orkiestrę jazzową. Nigdy tego nie robiłem, bo prosił Bilik. Bilik to miał jedną zaletę wielką, że on bronił wszystkich przedwojennych pracowników, bo niechętnym okiem na to już. Ja przestałem komponować już 15 lat temu. Nie zająłem się poważną muzyką, stworzyłem kwintet. 30 lat jeździłem po całym świecie. I sam dużo grałem z Rowickim i z Kręcem. Przepraszam, ale artyści dobrze żyli. I przedtem, i teraz. Ja wcale nie mówię, że ja dzierżyłem za czasów PRL-u. Mnie tylko nie odpowiadał ten cały ustrój. Ja pan powiem lepiej. Ja dobrze zarabiam. Dlaczego? Dlatego, że ja byłem człowiekiem, który tak, grał poważną muzykę, Chopina grałem, mnóstwo nagrałem w radio i do diabła tych nagrań. Nie wiem, gdzie to jest, bo tam taki bałagan, że nic nie ma już w ogóle. Proszę pana, poza tym komponowałem dużo tych piosenek, które były szlagierami. 60 to na pewno cała Polska śpiewa. Mogę panu wymienić jedną za drugą i wszystkie na pewno panowie znają. Powiedzmy, Czerwony autobus, pójdę na Stare Miasto. Jak zbudowali miasto, zobaczyłem, jak młode Stare Miasto. W lipcu na Marensztacie, jak zobaczyłem Marensztat. No to mnie zawsze, jak widziałem to odbudowane, a widziałem, że w ruinach, no to pisałem. No i tekst dostawałem dobry, powiedzmy, od Kubiaka, który świetne teksty pisał. Jak napisałem, że 600 piosenek, a 60 to były przeboje, gdzie cała Polska śpiewa i za granicą też miała. Także ja zarabiałem dobrze, a co z tego, że zarabiałem? Mogłem sobie tylko wybudować ten domek i jakieś meble takie, które mi się poda kupić. Ale jak chciałem lodówkę kupić, albo sprzęt to nic nie można było. Jak pan nie miał znajomego, to za żadne pieniądze. No to teraz pan wchodzi, przywożą pan do domu. To był bardzo smutny rok. Bo ja panu powiem, ja nigdy z domu to wyniosłem. Wie pan, mój ojciec był skrzypkiem i w ogóle obracał się raczej wśród Polaków, a nie wśród Żydów. I nie mógł patrzeć na to, że uważał, że Żydzi to są handlarze. Bo tak było w Śródmieściu, tam w Sosnowcu, to tak było, takie społeczeństwo. Było trochę inteligencji też, ale mało. Halinka, może byś podała tą kawę.
Przynajmniej na zakończenie, bo już mi sucho w gardle, a panu też. Ja mam to po ojcu, wie pan, ojciec we mnie to wpoił. Dla mnie nie ma różnicy, czy ten, czy Żyd, czy Turek, Chińczyk, byleby człowiek był. To jest dla mnie istotne, człowiek. Nie, 68 nie dotknął, tylko mnie dotknął raz jeden, nie dostałem paszportu. Ale to było związane z moim pochodzeniem. Kwintet miał wspaniały kontrakt i kazali mi mówić, że ja mam zapalenie płuc. Ja mówię pan szczerze, w Pagarcie. Dzwoni do mnie lekarz, którego znam świetnie, bo on z Polski pochodzi, z Hanoweru. I rozmawia ze mną, a on słyszy, jak ja rozmawiam, to on się śmiał. Wiedział, ja mówię, nie mogę, przecież mam zapalenie płuc. No i to był jedyny raz, a tak to nie. Przy mnie też można postawić zarzut. Mnie postawiła zarzut tam w wielkim zebraniu. Pani Kersten mnie zaatakowała, że ja pisałem, że jak ona słyszała moje piosenki, to ją to zniewalało. To wie pan, co ja jej powiedziałem? Ja na to powiedział, dobry głos miał, Władysław, że dzięki Bogu, żeśmy mieli dobre piosenki. A ona mi, ja mówię, panią zniewalało, tak. A niech mi pani powie, że pani, jak ja, mówi tak, jak ja chodziłam w pochodzie w czerwonym krawacie, to pani bardzo tępe, tak. I to pani zniewalało. A w partii pani była? Byłam, do 57 roku jakiegoś. A ja pani powiem, a ja nie byłem ani w partii, ani czerwonych krawatów nie nosiłem, ani w pochody nie chodziłem, a pisałem. A co pisałem? Co panią zniewalało? Że napisałem, pójdę na Stare Miasto, jak zobaczymy, że odbudowane. A co tu? Pójdę na Stare Miasto. Nie byłam tam. Co tu z polityką ma wspólnego? Albo co to jest przeciwko krajowi? Czy w lipcu na Mariensztacie, cała Polska. A co tu złego w tym jest? I ona zgłupia już zamilkła. I koniec, na tym prawda. A teraz dostałem oznaczenie od tego, mam na górze medal za heroiczną postawę moją w czasie okupacji. Mam ten medal. Tam bojownicy byli kombatanci, ja jestem kombandantem też. Chyba co to znaczy siedzieć 6 miesięcy w ruinach w czasie zimy, gdzie było 25 stopni i tego panu nie mówiłem, że ja przepiłem wodę z wanien. Brudne wanny były. I tu chciałem pójść po wodę, a widzę, że jest skała i chcę trzaskać, a tu echo takie jak nie wiem, a co na Niemcy są. To musiałem przestać. To pan powie, no to jak pan przeżył? Gdyby wojna trwała jeszcze tydzień dłużej, już bym tu nie siedział, nie rozmawiał. Ja wtedy, proszę pana, wpadłem na pomysł, że wszędzie wiedzieli ludzie, że będzie powstanie, szykowali wodę. I w małych garnuszkach, i to było wielkie moje szczęście, była woda. Ja sobie do ciała przy tego i wypijałem pół garnuszka dziennie, bo inaczej nie musieliby. A 7 dnia usłyszałem te katiusze. No i pewnie później był koniec. Tylko panu mówię, jak to w życiu jest. I tak chciał los, żebym ja żył, wie pan. Nie wiem dlaczego, ale tak chciał los. I dożyłem takiego wieku, że już właściwie mój profesor, ten, który miał, jak dla niego przed miał 83, on bardzo staro wyglądał, no i miał zaćmę, a umarł mając 88. No to ja blisko jestem, jeszcze 2 lata i koniec. No jak tak ma? Nie spieszy, no ja się nie spieszę, a co, widzi pan, że tu tak trzyma? Czego się tu trzymać? Ja wam powiem, ja żałuję, że ja w ogóle mówię do żony nieraz, że niepotrzebnie ja ocalałem. Bo ja teraz dopiero przeżywam stratę rodziny. Tu ja się wychowałem, tu ja się wykształciłem, tu ja się urodziłem, tu straciłem rodzinę. Ja nigdy tam nie byłem w Treblince i nie będę, bo mnie serce by pękło. Ja nawet tam nie byłem na Muszlak-Placu, ani słowo honoru, ani razu nie byłem i nie chcę tam być. Nie. Gdzie ja się absolutnie nie jestem związany z moim powodzeniem mocno, to może to nieładne z mojej strony. Tak byłem wychowany. I powiem, wie pan, tak mnie rodzice wychowali, że ojciec mój był muzykiem, musiał w piątek grać, a w piątek nie wolno grać. To musiała mu służąca wynosić skrzypce, a dom, w którym ja mieszkałem, w Sosnowcu, to mieszkali sami nawoźni ludzie. No to mnie ukamieniowali i ojca też. No więc mówię pan, ja się tak wychowałem, wie pan, że ja w zasadzie
Uważam, że trzeba być dobrym człowiekiem i przyzwoitym. To jest I mówić prawdę. Nie bujać.